Czy Facebook już zjadł cały internet? Czy ma jeszcze szansę go zjeść? O tym będzie ten film. Ale zaczniemy od pewnego numeru. 125 136. To był mój numer na gadu-gadu. Pamiętam go tak samo dobrze jak swój numer PESEL. I wiecie co? To nie Facebook zabił gadu-gadu. To my je zabiliśmy. Wybraliśmy po prostu lenistwo i wygodę. Facebook po 2012 roku to kompletnie inna firma niż wcześniej. To jakby porównywać Gwiezdne Wojny Lucasa do Andora z Disneya. Uniwersum to samo, ale produkt zupełnie inny. W poprzednim filmie pokazałem pierwsze 6 R Facebooka, jak z ekskluzywnego klubu stał się miejscem, gdzie siedzą nasze mamy. Link w opisie, jeżeli ktoś chce całą historię od początku. Ale dziś opowiem wam, jak Facebook przestał reagować na to, czego chcemy, a zaczął nam mówić, czego powinniśmy chcieć. Pokażę wam 4 kluczowe momenty, które zmieniły to socialowe narzędzie w konglomerat usług z aspiracjami do korporacji rodem z Cyberpunka 2077. Wydanie zbiorcze. Zaprasza Maciej Dzierżek. Zobaczycie dzisiaj, jak Facebook zabił wszystkie lokalne komunikatory jednym prostym trikiem, jak kupił Instagrama za cenę, która dziś wygląda jak najbardziej spektakularna kradzież tego wieku, jak bez wstydu kopiował konkurencję, co zresztą musiał przyznać przed kongresem, i jak w końcu, zobaczycie sami, co się stało, gdy zabrakło im pomysłów do kopiowania. Lecimy. 7 milionów Polaków używało gadu-gadu. 7 milionów 15 lat temu. A dziś? Kto w ogóle pamięta dźwięk powiadomienia z gadu-gadu? Chyba tylko tacy ludzie jak ja. Facebook wcale nie musiał być lepszym komunikatorem, po prostu był tam, gdzie i tak już byliśmy. Tam czytaliśmy wpisy naszych znajomych, komentowaliśmy zdjęcia, graliśmy w gry, czy po prostu szpiegowaliśmy ludzi. Komunikator Facebook był zawsze pod ręką i wraz z napływem ludzi do Facebooka gadu-gadu stawało się coraz bardziej zbędne. Odchodziło, tak jak wypożyczalnie kaset odeszły w starciu z Netflixem, pomijając już emula i torrentę. Gadu-gadu wymagało osobnej decyzji, żeby je włączyć i sprawdzić. Komunikator Facebooka był z definicji tam, gdzie byli ludzie i stwarzał okazję do komunikacji. Jak nie zdjęcia, to wydarzenia. Jak nie wydarzenia, to ploteczki. Dla gadu-gadu to game over. Chociaż aktualnie można zapisać się na udziały w nowym gadu-gadu, ale z tego co widzę, to szału nie ma. W sierpniu 2011 roku Facebook robi coś dziwnego. Wydziela czat do osobnej aplikacji. Tak powstaje Messenger. Ludzie, po co mi 2 aplikacje zamiast jednej? Facebook? Trust me bro. I wiecie co? To był genialny ruch. Bo zamiast jednej aplikacji, która zbiera twoje dane, Facebook miał kilka. Każda wie coś innego o tobie, każda może pokazywać reklamę. Każda trzyma cię dłużej w ich świecie. I nawet możesz udawać, że nie korzystasz z Facebooka, tylko z Messengera. W zasadzie Facebook zbudował cały ekosystem. Nie jedną aplikację, ale cyfrowe miasto. Messenger to poczta, Instagram to galeria, WhatsApp to telefon, Facebook to rynek główny. Wszystko jest połączone, ale każdy z własnym wejściem. Co nie zmienia faktu, że dane i tak płyną. Chociaż Facebook szyfruje wiadomości między użytkownikiem end-to-end od 2016 roku, to niewiele to zmienia. Bazują przecież na metadanych i te zbierają jak szaleni. Z kim gadasz, kiedy, jak często, gdzie jesteś, gdy piszesz, jak długo piszesz odpowiedź, czy czytasz od razu, czy zostawiasz na później, co przeglądasz, do czego wracasz, co udostępniasz. Nie muszą wcale czytać naszych wiadomości, by tworzyć idealne profile i dla reklamodawców, i do własnych celów. I bez naszych wiadomości wiedzą o nas wszystko. A wracając do gadu-gadu. Mówi się, że między 2012 a 2014 gadu-gadu straciło prawie 90% użytkowników. 90%. To jest spektakularny upadek. Nawet gorzej, bo gdy spada się z wysoka, spada się z hukiem. A to była cicha śmierć, która w zasadzie nikogo nie obeszła. Jak stary, bezdomny pies, który pewnego dnia po prostu nie wstał. Pamiętacie te wszystkie komunikatory? Tlen, WP Kontakt, Speak, Skype do gadania z rodzicą z zagranicy? Wszystkie zniknęły. Przez dłuższy czas został tylko to, co kupił Facebook. Messenger i WhatsApp. Teraz Telegram i Signal walczą o swój kawałek tego tortu. Ale wtedy Messenger nauczył Facebooka 2 rzeczy. Nie musisz być najlepszy, nie musisz być pierwszy. Musisz być najwygodniejszy i dobrze wykorzystać posiadane zasoby, czyli potężną bazę użytkowników. A jeśli myślicie, że przyjęcie rynku komunikatorów to było coś... Kwiecień 2012 roku. Mark Zuckerberg spotyka się z gościem, który 18 miesięcy wcześniej razem z kolegą w 2 miesiące napisali aplikację. Teraz mają kilkunastu pracowników i szalone 27 milionów użytkowników. Była to prosta apka do robienia i publikowania zdjęć. Mark oferuje $1 miliard i pakiet 40% udziałów. Gość się zgadza. Najlepsza decyzja biznesowa w historii Silicon Valley i najgorsza dla konkurencji. Mówię oczywiście o Instagramie. Nie wiem, ile byłby dziś warty jako osobna aplikacja, ale pomógł mi ChatGPT. Przyjmijmy zatem, dla uproszczenia, że Instagram jest dzisiaj warty około $500 miliardów. 500. Facebook kupił go za 1 miliard, płacąc zresztą $27 za jednego użytkownika.
Jak się na to tak spojrzy, to w sumie niedużo. W 2012 roku Facebook ma problem. Wewnętrzne dane pokazują, że młodzi uciekają. Gdzie? Na przykład właśnie na Instagram. Zuckerberg zrozumiał jedną rzecz. Jeśli nie kupi Instagrama, Facebook skończy się jak MySpace. Spotyka się z Kevinem Systromem, wyłożył kasę i po prostu to kupił. Niesamowicie opłacalny biznes. Żeby zrozumieć genialność tego dealu, Facebook w 2012 roku to była wciąż głównie strona internetowa, apka mobilna. To było trochę jak wgranie w Duma na Lidlomixie. Da się, ale przyjemność z tego niewielka. Za to Instagram zbudowany od zera na telefony. Facebook wiedział, że przyszłość to mobile i kupił coś, co działało już i do tego było sprawdzone. Instagram rozwiązał problem, którego Facebook nie mógł. Ludzie nie chcą już pisać. Facebook wymagał myślenia, komponowania statusów, czytania i komentowania. Instagram, patrz, double tap, scroll, zero wysiłku, maksimum dopaminę. W Polsce Instagram początkowo był totalną niszą. Po co mi apka do robienia zdjęć? Pytał przeciętny Kowalski. Ale młodzi złapali od razu. Bo ich rodzice byli już na Facebooku. Instagram był czysty, był ich, bo nie było tam rodziców. Po kupnie Instagrama Mark mógł zrobić 3 rzeczy. Zabić konkurencję, wchłonąć Instagram do Facebooka albo zostawić go całkowicie osobno. Dziś wiemy, że się wahał i wcale nie od razu pchnął zasoby do pracy. Kupienie i zabicie konkurencji musiało być bardzo kuszącą perspektywą. Ostatecznie jednak wybrał opcję trzecią. Zostawił Instagram jako osobną aplikację i to było genialne. To jak Volkswagen, wybaczcie uproszczenie. Mają Skodę dla przedstawicieli handlowych, Volkswagena dla zwykłych ludzi, Audi dla bogatszych, Porsche dla bardzo bogatych, a Bentleya dla szejków. Ten sam koncern, różne marki, różne portfele. Facebook mógł być dla rodziców, ale Instagram pozostał dla młodych. Niby coś dla każdego, ale wszystkie dane i tak u Marka. Finalnie Instagram stał się poligonem doświadczalnym Facebooka. Stories, najpierw testowane na Instagramie, działają, kopiuj na Facebooka. Shopping, Instagram pierwszy. Live, Instagram. Reels? No właśnie, o tym za chwilę, bo to jeszcze osobna historia. Jeśli coś nie wypaliło na Insta, Facebook tego nie dostawał. Genialne i cyniczne jednocześnie. Mark Zuckerberg w 2020, zeznając przed kongresem, powiedział, że z pewnością zaadaptował funkcje, które wprowadzili inni. Brzmi nawet znośnie, ale pracownicy w wewnętrznych mailach wprost pisali, że chodzi o kopiowanie. I wiecie co? To jest przynajmniej szczere. Ciężko przecież opatentować publikowanie zdjęć w aplikacji. Historia prawie powtórzyła się w 2013 roku. Mark zaoferował 23-letniemu Ivanowi Spiegelowi 3 miliardy za Snapchata. Spiegel mówi nie. Snapchat ma swój killer feature – Stories. Znikające po 24 godzinach zdjęcia. Genialnie proste, lubiane przez użytkowników. Co robi Facebook? Kupić przecież nie może, a skoro nie może kupić, to kopiuje. Dosłownie, niemal piksel po pikselu. Internet się śmieje i zarzuca nie tylko kopiowanie, ale też brak wstydu. Rok później z Instagram Stories korzysta z 2 razy więcej użytkowników niż ma cały Snapchat. Ciekawe, czy Spiegel żałuje, że nie wziął tych 3 miliardów. Stories rozwiązały problem, który mało kto nazywał na głos. Strach przed oceną. Post na zawsze, stres. A jak mało lajków, a jak brzydkie zdjęcie, a co jak za 5 lat będzie mi wstyd? A story znika. Less stress, more fun. To trochę jak różnica między randką a imprezą. Na randce, no chcesz dobrze wypaść. Na imprezie ważna jest dobra zabawa. W 2019 roku Facebookowi zagroził nowy gracz. TikTok. Oczywiście nie jest do kupienia, bo był już za duży, ale to nie był główny problem. Po prostu jest chiński. Plan B? Oczywiście skopiuj. Instagram Reels, rolki wchodzą w 2020. I tu ciekawa rzecz. Na początku faktycznie wyglądało to słabo. Rolki były jak covery grane na weselach. Niby wiadomo, co jest grane, ale uszy więdną. Niemniej Facebook to nie jest podrzędny zespół weselny. Mają doświadczenia z dostarczania miliardom użytkowników funkcji, które ich angażują. Po chwili ludzie nauczyli się, jak robić działające rolki dla swoich obserwujących. Sami widzicie, jak jest. Dzisiaj rolki generują więcej wyświetleń niż posty. To nie jest porażka, to długa gra, która się opłaca. Facebook przestał udawać innowatora, stał się maszyną do perfekcyjnego wykonywania cudzych pomysłów. BeReal pokazuje autentyczność, Facebook dodaje Candid Stories, Clubhouse robi audio, Facebook Rooms, Twitch ma gaming, Facebook Gaming. Nie szukajcie, większość z tych usług umarła, ale rolki w Instagramie żyją i mają się świetnie. Era kopiowania pokazała jedną rzecz. W internecie nie liczy się kto pierwszy, tylko kto ma największą armię. Facebook może nie miał oryginalnych pomysłów, ale miał 3 miliardy użytkowników i nieograniczony budżet. Natomiast w 2021 roku Zuckerberg robi coś, czego nikt się nie spodziewał. Poza kopiowaniem wnosi coś faktycznie nowego. Mówi, przestajemy być Facebookiem, jesteśmy Meta. From now on, we're going to be metaverse first, not Facebook first. I zaczyna przepalać dziesiątki miliardów na coś,
czego nikt nie chce. 65 miliardów dolarów wydanych na rozwój VR i Metaverse. Całą tę historię opowiedziałem w osobnym filmie, link w karcie. Serio, obejrzyjcie, bo to jazda bez wstrzymanki. Horizon Worlds, gdzie awatary są paskudne, wirtualne koncerty, na które nikt nie przychodzi i mark prezentujący grafikę gorszą niż w PlayStation 2. Co ciekawe, położyli software, a hardware jest przedni. Poza tym, Meta zrobiła też coś, co faktycznie zadziałało. Ray-Ban Meta. Okulary, które nagrywają, robią zdjęcia, mają AI i wyglądają jak normalne okulary, a nie jak rekwizyt ze Star Treka. To cała historia wojen okularowych, które Meta na razie wygrywa. Od Google Glass przez Snapchat Spectacles po Meta Ray-Ban. O tym też już opowiadałem i link znajdziecie w opisie filmu. Krótka wersja? Wszyscy próbowali, wszyscy spalili miliardy, a Mecie się udało, bo w końcu zrozumieli, że ludzie nie chcą wyglądać jak idioci, niezależnie od tego, czy mają smart glasses, czy nie. Pamiętacie Facebooka z 2008 roku? To było narzędzie społecznościowe dla ludzi. Facebook dzisiaj, w 2025, to maszyna reklamowa, która udaje portal społecznościowy. Przejście było stopniowe, ale brutalnie konsekwentne. W 2008 łączymy ludzi. W 2012 łączymy ludzi i pokazujemy im reklamę. W 2016 reklamy z odrobiną ludzi. 20 dane, reklamy, AI, gdzieś tam ludzie. A w 2025 jesteśmy firmą AI, która przypadkiem posiada portal społecznościowy. Jak wygląda Facebook w Polsce w 25? Reklamy, głupie rolki, po dłuższym przewijaniu wartościowe posty na 3 ekrany. Grupy lokalne, gdzie sąsiedzi kłócą się o miejsca parkingowe. Fejkowe profile, które udają samotne kobiety i wysyłają linki. Memy, które widziałeś na Wykopie 3 lata temu. Ale też specjalistyczne grupy z masą dobrych, pomocnych postów i zaangażowanych osób. To już nie jest miejsce, gdzie spędzasz czas i szpiegujesz znajomych. To narzędzie, którego używasz wtedy, gdy musisz. 20 lat historii. Od ekskluzywnego klubu studentów Harvardu do globalnej korporacji wartej prawie $2 biliony. Ale najciekawszy jest moment przełomu. Do 2012 roku Facebook słuchał, czego chcemy i potrzebujemy. Po 2012 to już Facebook mówił nam, czego w zasadzie mamy chcieć. Każda platforma przechodzi ten sam cykl. MySpace, Friendster, Orkut, Google+, Nasza Klasa, Gadu-Gadu. Facebook wydawał się inny, większy, silniejszy. Ale może to tylko kwestia skali. Może upadek Facebooka będzie trwał nie 2 lata, jak w MySpace'ie, a 20 lat? Pomyślcie, co Facebook przetrwał. Cambridge Analytica, 87 milionów wygradzionych profili. Przeżył. Przesłuchanie w Kongresie USA. Przeżył. RODO i regulacje Unii. Przeżył. Masowy eksodus młodych. Przeżył i kupił Instagram. Nowości od TikToka? Przeżył i skopiował. To jak nie Sporczak w kosmosie. Tak czy owak, przeżyje. Dziś Meta stawia wszystko na 2 karty. Pierwsza karta to AI. I mam na myśli nie tylko chatboty, ale AI, która generuje zawartość i upraszcza procesy. Niektóre ich narzędzia są bardzo fajne. Oby tylko do reklam nie dołączył generowany z automatu content, bo to smutna wizja. Druga karta to nadal AR-VR. Może Metaverse to klapa, ale okulary AR to może być przełom. Okulary, które tłumaczą nie tylko języki, ale też rzeczywistość. A wszystko kontrolowane przez Facebooka. I tutaj mam do Was pytanie. Czy Facebook, a w zasadzie już Meta, jest za duży, żeby upaść? A może właśnie wielkość będzie ich przekleństwem? Bo dinozaury też były duże. To było wydanie zbiorcze, a historię Facebooka analizował Maciej Dzierżek.